Cześć, ostatnio nagrywałem filmik odnośnie listy rozwijanych i menedżera nazw. Dziś w praktyczny sposób, na podstawie faktury numer 1, którą skonstruowałem sobie tutaj w arkuszu, pokażę Ci, dlaczego warto korzystać z list rozwijanych oraz jakie możemy mieć problemy, jeżeli źle skonstruujemy naszą listę. Zaczynając od tego, że tak jak przed chwilą wspomniałem, mam tutaj prostą fakturkę VAT. W drugim arkuszu wybrałem sobie 3 stawki VAT-u oraz kilka produktów plus wysyłkę. Przejdźmy sobie teraz do naszego menedżera nazw. Zobaczymy, że mam nazwy utworzone dla VAT-u w zakresie B1, B3, czyli tutaj, oraz dla produktów w zakresie D1 do D8. Przechodząc z powrotem do naszej faktury, wchodząc w opis pozycji, możemy wybrać z listy nasz produkt. Wystarczy, że klikniemy ten mały trójkącik lub klawiszem Alt strzałka w dół rozwiniemy listę. Ta faktura jest tak skonstruowana, że wybierając pozycję z listy, pisze nam się cena netto. I mam też tutaj uwagę, ta komórka wypełni się automatycznie po wyborze produktu. W momencie, kiedy wpiszemy ilość, czy tam ilości tych produktów, wyliczy się nasza wartość netto. Kiedy z listy rozwijanej wybierzemy stawkę VAT, to od razu obliczy nam się też wartość brutto. Zróbmy to sobie na pierwszym przykładzie, czyli wybierzemy śrubę z łebkiem. Jak widzimy, cena netto już się zaczytała. Weźmiemy 100 sztuk. Automatycznie obliczyła się wartość netto. Stawkę podatku VAT weźmiemy 23% i widzimy naszą wartość brutto. Dodatkowo kwota do zapłaty też się tutaj już pokazała. W momencie, kiedy wybierzemy drugą pozycję, czyli nasz blachowkręt, weźmiemy sobie ilość 150 sztuk. Nasza wartość netto także się obliczyła. Stawkę podatku VAT wybierzmy 23% i widzimy od razu też wartość brutto. Dopiszmy sobie dodatkowo wysyłkę ilości sztuk 1 na podatku na przykład 8% i to jest wartość faktury do zapłaty 61,98. Po pierwsze, lista rozwijana bardzo przyspieszyła nam wybór tych produktów. Po drugie, jeżeli mamy listę rozwijaną, możemy zacząć pisać i on też nam podpowie produkty. A po trzecie, jesteśmy w stanie uniknąć problemu, że na przykład mamy nowego pracownika i on zamiast wysyłka chce wpisać na przykład transport. Ta wartość jest niezgodna z ograniczeniami sprawdzania poprawności danych. Wynika to z tego faktu, że w poprawności danych dozwolona jest tylko i wyłącznie lista i to jest odwołanie do mojego menedżera nazw do produktu. W produkcie, tak jak mówiłem, mamy tylko wysyłkę, nie mamy transport. To samo dzieje się w momencie, kiedy będziemy chcieli wpisać sobie stawkę VAT, jakąś inną, która istnieje na liście, na przykład 4%. Tu akurat wygenerowałem błąd, który ma pokazywać, kiedy ktoś wpisze coś innego niż można. Proszę wybrać stawkę VAT z listy. Żeby to zrobić, przechodzimy do dane, poprawność danych i alert o błędzie. Tutaj mamy tytuł błąd i komunikat o błędzie. Proszę wybrać stawkę VAT z listy. Co, gdybyśmy nie mieli tej listy rozwijanej tutaj? Przejdźmy sobie do danych, poprawności danych i zróbmy dowolną wartość. Jak widzimy, naszej listy rozwijanej już tutaj nie ma. W momencie, kiedy klikniemy Alt strzałkę w dół, wyświetlają się wszystkie 3 pozycje, które sami wybraliśmy, czyli blachowkręt, śruba z łebkiem oraz wysyłka, a dodatkowo opis pozycji i kwota do zapłaty. Dlaczego? Dlatego, że znajdują się one w tej komórce. Jak widzimy, opis pozycji jest w komórce D, niezależnie od tego, że to jest scalona pozycja, Excel czyta, że on znajduje się w komórce D. Tak samo kwota do zapłaty. Są to scalone komórki od D do I, ale Excel wyczytuje, że to jest w D. Więc spróbujmy teraz wpisać sobie z ręki transport. Przepuściło, ale cena netto jest 0. Dlaczego? Dlatego, że w naszym arkuszu z nazwami nie ma czegoś takiego jak transport. I nie mamy też błędu. Dostaliśmy pozwolenie, wybierzmy sobie 1. Nic się nie dzieje, nie liczy wartości netto, dlatego że jest ona błędna. Jeżeli byśmy sobie teraz wpisali z ręki bez listy rozwijanej wysyłka, to wszystko zostanie policzone. Tak jak być powinno. Mówiłem o ograniczeniu listy rozwijanej.
Co chciałem pokazać? Przywróćmy sobie na całym tym zakresie poprawność danych. Excel się pyta, że w zaznaczonym obszarze zawiera komórki bez ustawień. Czy rozszerzyć sprawdzanie poprawności? Kliknijmy tak, ponieważ chcę tę jedną komórkę dodać do poprawności danych. OK, jak sobie zobaczymy, już mogę w niej z powrotem wybierać. Teraz w formułach, w menedżerze nazw rozszerzmy sobie nasz produkt do 10, do 10 wiersza. Zatwierdzamy, zamykamy. Przed chwilą, jeżeli z listy rozwijanej wybrałem coś, czego nie było, w zasadzie to nie wybrałem z listy rozwijanej, tylko wpisałem to z ręki, na przykład transport, otrzymywaliśmy błąd. W tym momencie ta komórka przechodzi. Dlaczego? Dlatego, że znajdują się w naszym zakresie nazwanym puste komórki. I Excel już sam wyczytuje, że to niestety jest jakiś błąd. Nazwijmy sobie tutaj śruba i nie wiem, na przykład kołek. Zapełniliśmy wszystkie 10 wierszy z naszego menedżera nazw. Jeżeli teraz będę chciał usunąć ten transport i wpisać go, otrzymamy błąd, taki sam jak wcześniej. Wynika to z tego faktu, że musimy uważać, że jeżeli chcemy robić dłuższy zakres nazwany, a czasami to się przydaje, bo na przykład dzięki temu, że nazwałem go do 10 wiersza, mam teraz na mojej liście także śruby oraz kołek, czyli rzeczy, które dopisałem, ale w wypadku, kiedy on jest dłuższy i zostawimy jakiś pusty zakres, Excel będzie nam pozwalał przepuścić w liście rozwijanej produkty, których na tej liście nie ma i nie będzie nas ostrzegał o błędzie. Na to bardzo mocno musimy uważać i to jest jedna z niewielu zależności, która może Cię zniechęcić do używania listy rozwijanej, aczkolwiek nie powinna, ponieważ jest to bardzo wygodne i jest to bardzo przyjazne tak naprawdę narzędzie, które w bardzo prosty sposób jest w stanie ułatwić robotę. Jesteśmy w stanie uniknąć problemów, że na przykład ktoś wpisze sobie wsyłka, otrzymujemy nasz błąd, ponieważ została zjedzona jedna literka, a gdyby tak nie było, to gdybyśmy robili jakieś duże podsumowanie, czy to tabelą przestawną, czy to jeżeli, suma warunków, to nasza wysyłka, a w zasadzie to wsyłka bez y pierwszego, byłaby liczona do podsumowania jako osobny produkt, w cudzysłowie produkt, pozycja, bądź też w ogóle nie byłaby brana pod uwagę, jeżeli byśmy liczyli warunki dla warunku wysyłka. Jeżeli było to dla Ciebie zrozumiałe, bardzo się cieszę. Jeżeli zaczniesz korzystać z listy rozwijanej, jeszcze bardziej będę się cieszył, bo naprawdę jest to narzędzie, które bardzo ułatwia, nie tylko na fakturach, ale też na wypełnianiu listy obecności czy rzeczy powielających się. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, jeżeli ten materiał zostawił Ci trochę dodatkowej wiedzy, zostaw łapkę w górę. Ja bardzo się ucieszę, ponieważ każda łapka mnie motywuje. Zostaw komentarz, jeżeli uważasz, że jest to potrzebne bądź też niepotrzebne, jak tam wolisz. A ja dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Cześć.